Witam Was wszystkich serdecznie w programie Game Over. Dzisiaj po prostu będziemy chodzić po rynku i zabijać wszystkich ludzi, którzy nam się nie będą podobać, wraz z moją uroczą asystentką Martą. I zobaczymy, jaki będzie odzew ludzi, jak się to wszystko ludziom spodoba. But first, let me take a selfie. Witam Was serdecznie w programie Zakaz Fotografowania. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam aparat Polaroid SX70. Jest to aparat wypuszczony przez firmę Polaroid w roku 1972. Można śmiało powiedzieć, że jest to jeden z najlepszych modeli. Poza tym reporterskim, z wymienną optyką, nic lepszego z tej marki nie znajdziemy. Wydaje się, że to nie jest w ogóle aparat fotograficzny. Wiele osób dziwi się, jak to widzi i pytają, co to w ogóle jest. Żeby go rozłożyć, musimy go złapać w ten sposób i pociągnąć w tym miejscu, gdzie są takie jakby gripy. Wystarczy pociągnąć do góry i tak wygląda. Prosty w obsłudze, nie mamy tutaj żadnych manualnych ustawień ani pełnego panowania nad ekspozycją. Co najwyżej ta klasyczna korekta ekspozycji, ciemniej i jaśniej, którą możemy regulować długość czasu naświetlania. Najważniejszym elementem tego aparatu jest fakt, że to jest lustrzanka. Kadrując, patrząc tutaj przez ten wizjer, widzimy bezpośrednio przez obiektyw, dzięki czemu możemy uniknąć paralaksy. Możemy ustawić precyzyjnie ostrość, co jest ważne. Tutaj jest bardzo ładne, nie wiem, czy to będzie widać, wątpię, żeby to było widać, ale tam jest w środku matówka z klinem, także oprócz tego, że ustawiamy sobie ostrość ładnie na matówce, mamy też klin, możemy ją ustawić sobie co do milimetra. Dzisiejsze zdjęcia będziemy wykonywać na filmie od Impossible Project, to jest film kolorowy do SX70. Jest to film czuły na światło, dlatego będę się starał, aby zdjęcia bezpośrednio wpadały od razu do tej koperty, nie wiem jeszcze, jak to zrobię. Może pokażę, jak ten aparat się składa, tutaj jest taka podpórka, wystarczy ją pociągnąć do tyłu i aparat się składa z powrotem. Film umieszczamy, najpierw naciskamy ten guzik, umieszczamy go tutaj w tej szufladzie. Oprócz tego możemy używać jeszcze lamp błyskowych typu flashbar. Są lampy jednorazowe, tutaj w takiej lampie mamy 5 żarówek z przodu, 5 z tyłu, czyli łącznie 10 wystrzałów. Po 5 wystrzałach po prostu zamieniamy sobie flashbar tył naprzód. Możemy dostać również wielorazowe lampy błyskowe do aparatu SX70. Firma Mint produkuje tego typu flashbary. Może zaczniemy od rozpakowania filmu. Tutaj. Odrywamy folię zabezpieczającą, zobaczymy, co mamy tu w środku. W środku mamy instrukcję obsługi. Tutaj mamy jakieś informacje, nie będziemy się teraz tym zajmować. Teraz wielka chwila prawdy. Czy dark slide się wysunie? Jeżeli dark slide, czyli ta czarna folia zabezpieczająca ładunek, wysunie się z przodu, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Pięknie. Wszystko jest w porządku. Nasz aparat jest już gotowy do pracy, film jest załadowany. Możemy udać się w poszukiwanie miejsca do odbycia naszej sesji zdjęciowej. Poszukujemy miejsca, by zrobić zdjęcia. Zostało nam jakieś, nie wiem, godzina, może półtorej godziny słońca, także mam nadzieję, że zdążymy to wszystko zrealizować. Dzisiaj będziemy robić sesję w klimacie Tarantino Sin City. Robimy jedno zdjęcie na próbę, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok. Mam nadzieję, że to się ładnie wywoła. Także co? Zrobiliśmy pierwsze zdjęcie. Jak wyjdzie, okaże się za kilkadziesiąt minut do godziny, 40 minut do godziny. No nie udaje mi się tak zrobić, żeby wpadało bezpośrednio do tej koperty, bo zasłania mi trochę obiektyw, jak tutaj mi zachodzi, ale wydaje mi się, że jak szybciutko chowam, to się nie prześwietli.
Skończyliśmy właśnie kilka zdjęć tutaj w tym pięknym miejscu. Proszę pokaż tutaj, jak tutaj to wszystko wygląda. Zrobiliśmy równo 6 zdjęć, zostały nam jeszcze 2 ładunki, także udamy się zaraz do jakiegoś bardziej zacienionego miejsca. Mamy ze sobą oryginalny flashbar, jest jeszcze 5 wystrzałów, mamy 2 zdjęcia w filmie, także możemy zrobić jeszcze 2 zdjęcia z lampą błyskową. Więc tak, otwieramy nasz aparat i instalujemy lampę w wejściu na lampę błyskową. Paliła lampa? Właśnie wracamy, tutaj mamy wszystkie zdjęcia. Na jakieś 40 minut do godziny czasu będziemy oglądać i pokażemy Wam efekty, bądź będziemy płakać, że nic z tego nie wyszło i strzelimy sobie w głowę tymi pistoletami. Także do usłyszenia. Od naszej sesji zdjęciowej minęło już wiele godzin, dlatego z pewnością możemy stwierdzić, że zdjęcia zostały prawidłowo wywołane. Nie wszystkie ekspozycje wyszły tak jak powinny. Z 2 zdjęć jestem bardzo zadowolony. Kontrast i rozpiętość tonalna kolorów jest na nich prawidłowa. Wszystko wyszło w porządku. Pozostałe zdjęcia zostały nieco przepalone. Na początku myślałem, że powodem tego przepalenia jest fakt, iż wszystkie zdjęcia wykonałem na środkowej wartości tej korekty ekspozycji. Było dosyć słonecznie, dlatego powinienem trochę skracać te czasy naświetlania. Niemniej jednak nie to jest powodem tych przepalonych kadrów. Tutaj na dole każdego zdjęcia Polaroida znajdują się takie zbiorniczki z chemią. W momencie, gdy zdjęcie opuszcza aparat, przechodzi przez takie 2 metalowe rolki, które wyciskają tą chemię i rozprowadzają równomiernie po całej fotografii. Cały numer polega na tym, że w momencie, gdy zdjęcie wychodzi, powinniśmy chronić nasze zdjęcie przed działaniem słońca. Późniejsze modele Polaroidów posiadają specjalną kurtynkę, która chroni zdjęcie przed promieniami słonecznymi w momencie wysuwania się. Wygląda to w taki sposób. Gdy wkładamy nasz film, kawałek czarnej folii wysuwa się ze szczeliny i zasłania nasz film przed światłem słonecznym. I takiego dokładnie fragmentu folii nie posiadamy w aparacie SX70. Nie możemy jednak zrzucić całej winy na konstrukcję aparatu, ponieważ powinienem był zasłaniać wysuwające się zdjęcia ręką bądź jakąś kartką. Dlaczego tak jest? Jest tak, ponieważ poprzednie filmy produkowane jeszcze bezpośrednio przez firmę Polaroid nie były tak bardzo wyczulone na światło i taka kurtynka nie była potrzebna. Wystarczyło po prostu złapać za zdjęcie, schować je do kieszeni marynarki bądź do tylnej kieszeni spodni i już. Pokażę Wam fajny sposób, jak można temu zaradzić. Wystarczy, że z innego modelu Polaroida, na przykład jakiegoś zepsutego, może to być Polaroid z serii 600 bądź SX70, to nie ma żadnego znaczenia. Wyjmiemy tą czarną kurtynkę. Żeby to zrobić, musimy ściągnąć ten przedni plastikowy panel, na którym są napisy. Robimy to poprzez podważanie takich plastikowych 3 zaczepów, które są tutaj w środku. Wystarczy to zrobić zwykłym śrubokrętem. Po wyjęciu tej kurtynki przyklejamy ją do wyciętego kawałka kartonu. Ważne, żeby ten karton nie był za gruby, może to być też kawałek cienkiego plastiku. Jakby ktoś z Was chciał własnoręcznie przygotować sobie tego typu kurtynkę, na schemacie pokażę Wam dokładne wymiary tego kartonowego elementu, a samą kurtynkę przykleiłem zwykłym kawałkiem taśmy klejącej. Bierzemy, może to być zdjęcie, ale szkoda niepotrzebnie zdjęcie rysować, więc weźmiemy Dark Slide'a, rozwijamy kurtynkę, nawijamy ją na kartonik w ten sposób, żeby było nam łatwiej wcisnąć ją w szczelinę, którą zdjęcie wychodzi, i wkładamy tym wystającym fragmentem kartonu po prawej stronie tutaj w szczelinę naszego aparatu, tak żeby przeszła na drugą stronę. Możemy teraz wyciągnąć nasz Dark Slide, wpychamy kawałek kartonu do samego końca, tak żeby nasza kurtynka wystawała na zewnątrz. I tak przygotowanym aparatem możemy robić zdjęcia bez obaw, że zostaną one prześwietlone. Wkładamy nasz film
wysuwa się Dark Slide i tak jak widzicie, ta kurtynka jest wyciągnięta z aparatu z serii 600, dlatego jest na tyle długa, że nie zeskakuje od razu po wysunięciu się zdjęcia, tylko na niej zostaje. Dzięki temu, że kurtynka zostaje na zdjęciu i nie zsuwa się z powrotem, możemy teraz spokojnie poczekać chwilę, przyłożyć sobie tutaj dłoń, aby nasze zdjęcie się ładnie wywoływało i po kilku chwilach, po kilku minutach zdejmujemy kurtynkę i szybko chowamy zdjęcie do kieszeni, żeby tam odbyło dalszy proces wywoływania. Z taką kurtynką osłaniającą możemy robić zdjęcia w pełnym słońcu bez żadnych obaw, że nasze ekspozycje wywołają się w sposób nieprawidłowy. Ja osobiście uważam, że to jest świetny aparat. Serdecznie polecam każdemu, kto chce rozpocząć swoją przygodę z fotografią natychmiastową. Ja z tym aparatem na pewno długo się nie rozstanę, dlatego na pewno powróci do nas tutaj w jakimś odcinku. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, także subujcie, lajkujcie, szerujcie, hejtujcie, wszystko co tam chcecie. Pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem.